Cześć, tu Desor Biegu. Przyszedł czas na kolejną recenzję, tym razem Shokz Open Run Pro 2. Słuchawki z przewodnictwem kostnym, coś co ja jako sportowiec bardzo lubię. Za każdym razem to podkreślam, ale warto podkreślić jeszcze raz. Nie ograniczamy dźwięków z otoczenia. Przydaje, gdy jesteśmy na rowerze albo w biegu, bo wtedy to otoczenie rzeczywiście ma dość duże znaczenie. Co to są w ogóle za słuchawki? Kontynuacja Open Runów, które Wam już zaprezentowałem. Słuchawki na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o jakość dźwięku. Te z boku mają specjalną perforację i wzmocnienie basu, co sprawia, że te Shoksy mają najlepszy dźwięk z wszystkich, z których dotychczas korzystałem. A było już ich dość sporo. Ale tu muszę coś sprostować, bo w poprzednich moich filmach kilka osób się przyczepiło, ale co to jest za dźwięk, że mu się to nie podoba, że płytki bas, że nie dociera ten dźwięk jak z innych słuchawek. No bo jeżeli kupimy sobie słuchawki, takie, które zasłaniają nam całe uszy, które dookoła mają głośnik, a jeżeli mamy technologię kostną, która zachodzi tutaj, no to oczywiście powinniśmy oczekiwać jakości, ale nie możemy tego ze sobą porównać. Pudełko jest bardzo fajne, twarde, w zasadzie praktycznie identyczne jak Opencom 2. Są różnicą, że nie jest pokryte skórą. Nie mieści się w nich kabelek. Bardzo fajne, no przez to, że one jest twarde, nie boję się wrzucić do walizki i wziąć ze sobą w dalszą podróż. Z minusów jest to, że doszło ładowanie USB-C. Jest taka specjalna, niby wodoszczelna zaślepka, którą trzeba otworzyć, podłączyć USB-C zamiast tego magnetycznego ładowania. To niestety sprawia, że obniżony został poziom wodoszczelności na IP55. To jest dla mnie największy minus tych słuchawek. Aplikacja w tym przypadku super działa. Już szerzej ją opisywałem wcześniej. Problemu można się łączyć z kilkoma urządzeniami i poprzez aplikację sobie albo dostrajać jakość dźwięku, czy chcemy na rozmowę, czy bardziej na słuchanie muzyki, czy chcemy więcej basów, albo możemy sobie zmieniać pomiędzy urządzeniami, co bardzo ułatwia nam sprawę, jeżeli mamy sparowanych kilka urządzeń. Bateria według producenta starczy na jakieś 12 godzin. Co do minuty tego nie sprawdzałem, ale jest to bliżej chyba 9. Za to znowu ma to szybkie ładowanie, że podłączymy na 5 minut i starczy na co najmniej godzinę, półtora słuchania. Do pełna naładujemy w jedną godzinę. Sterowanie słuchawkami, jak większością Shoksów, jest banalnie prosta. Tu mamy wielofunkcyjny guzik. Raz włączamy, raz wyłączamy, 2 razy przeskakujemy piosenkę, 3 razy idziemy wstecz. Więc bardzo intuicyjne. Z drugiej strony mamy włączenie w ogóle, jak i przyciszanie i zgłaśnianie. Tyle w temacie. Teraz zapraszam Was na test rowerowy. Open Run Pro 2 na rowerze. Ja muszę powiedzieć, że tak jak wszystkie Shoksy, bardzo dobrze się sprawdza. Tak jak widać, pasuje mi idealnie między kask a okulary, niczym nie przeszkadza. Sterowanie jest łatwo dostępne jedną ręką. Spokojnie jadąc na EZ30 na godzinę 30 kilka, no to słychać dobrze. Słyszymy, czy jedzie jakieś auto. To jest kluczowa zaleta tych słuchawek. Teraz test słuchawek Open Run Pro 2 na teście rozmowy telefonicznej. Jedziemy 12 na godzinę. Taka konwersacyjna. Przyspieszymy trochę. Zbliżamy się do 20. 22 na godzinę. Ciekawe jest to, jak nie słuchać. Chwilę rozpędzimy się jeszcze trochę bardziej. Dobra, jedziemy 30. 30 na godzinę, 30, tak. Nie spodziewał wielkich efektów. Teraz zapraszam Was na test biegowy. Dzisiaj witam Was z bieżni, czyli będzie test na biegowo Open Run Pro 2. Najpierw test zasięgu. Co robię? Telefon wrzucam do plecaka. Plecak zostawiam tutaj. Załączam muzykę i biegnę. Zobaczymy, czy da się przebiec cały stadion, mając cały czas zasięg. To lecimy. Na razie słychać wszystko. Mamy 100 metrów. Dalej wszystko słychać. Jesteśmy po drugiej stronie teraz i nadal słychać muzykę. Po przekątnej teraz przerywa, ale dalej słychać. Dobiegłem. Muzyka grała przez cały czas, przez całe okrążenie, czyli przez te 400 metrów. No to w najdalszym miejscu mogło być oddalenie około 200. Trochę przerywało, ale generalnie połączenie się nie zerwało, więc całkiem fajnie. Teraz drugi test. Jestem na słuchawkach połączony z telefonem. Dobra, tempo okrążenia mamy 5.0. Ważne jest, żeby biegać i mówić przy akceptowalnej prędkości. Więc teraz biegnę jakieś 5.30. Wprost po tych testach możemy przejść do podsumowania. Open Run Pro 2 na rowerze, jeżeli chodzi o sterowanie,
jak i słuchanie muzyki nadaje się bardzo dobrze. Z kolei, jeżeli chodzi o rozmowy telefoniczne, to przy większym wietrze i przy jeździe powyżej 20 km na godzinę już nie do końca się nadają. Wtedy najlepiej skorzystać z Opencom 2, które mają tutaj mikrofon. Przy teście biegowym również się sprawdza. Sterowanie nimi jest bezproblemowe, muzyka jest bardzo fajna, a rozmowy można prowadzić przy oczywiście zachowaniu odpowiedniego tempa biegu. Komu może bym ich nie polecił? Osobom, którym zależy na idealnym, studyjnym dźwięku. To jest technologia kostna, otwarta konstrukcja, więc nie osiągniemy takiego efektu jak przy słuchawkach nausznych. Jeżeli o mnie chodzi, to jestem prawie w pełni zadowolony z tych słuchawek. To, co najbardziej dla mnie istotne, to wodoszczelność. Dość często zdarza mi się biegać w deszczu i zależy mi na tym, by słuchawki dawały mi gwarancję, że nic się z nimi nie stanie. Dlatego ja osobiście wybieram OpenSwim Pro, akceptując może gorszą jakość dźwięku, ale mając za to większą wodoszczelność. W przypadku, jeżeli zależy Wam, aby to dźwięk był lepszy, to na pewno OpenRun Pro 2 będą produktem dla Was. Podobał Ci ten film, to wiesz co zrobić. Zasubskrybuj, polub, skomentuj, udostępnij. Będę Ci bardzo wdzięczny. No i do zobaczenia na szlaku albo z inną recenzją, czy gdzieś na biegowo. Do zobaczenia. Ja już kończę moją wyprawę po wulkanach. Pa!